Jak tyś to kręcił? Jakie goście! O, jest Szymon! O, dzień dobry! Siemanko, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby powspominać stare czasy. Chcemy pokazać Wam klipy, które odkopaliśmy ze starych kamer na kasety. Więc to są bardzo stare klipy sprzed 15 lat, jak nie więcej. Nasze pierwsze rowery i tak dalej, pierwsze próby różnych rzeczy fajnych. No, zobaczycie jak wyglądały nasze pierwsze skocznie, loty, pierwsze próby backflipów bezsensowne i jak bardzo to źle wszystko wyglądało na początku. No, ale widać też progres szybki, który tam z klipa na klip się pojawiał, więc dobrze nam to będzie powspominać i trochę Wam o tym dopowiemy. Zapraszamy. Stare, dobre czasy. Lecimy. Tu są moje sztuczki z piłką. O, chciałem zostać piłkarzem. O. Jak to się wyglądało? No tak. W ogóle okazało się, że nikt takich rzeczy już nie zgrywa, nie potrafi zgrywać. I to nie było łatwe, żeby znaleźć kogoś, kto zgra te klipy. No ale tutaj mamy właśnie Dawida piłkarza, który był w klubie UKS Suszec i wyleciał z niego, bo chciał jeździć na rowerze i nie wszedł na mecz. Taka była historia. A to nie jest ta zima 2006-2007? Jak ja złożyłem rower? No, może być. Twoje pierwsze skoki. Bo ta hopa to było właśnie tak, że miałem tydzień na zrobienie backflipa na tej hopie do śniegu. Czemu akurat tydzień na robienie backflipa? No bo tak sobie wtedy powiedziałem, że złożę rower i jak w tydzień nie zrobię backflipa, to nie jeżdżę. Ale nie zrobiłeś, jeździsz. No. Jak ja tego chciałem flipa się nauczyć? To będą próby. O, mój backflip. o nie, i w psa rowerem. Kto to nagrywa? O, tu nasz brat. Niewiele osób wie, ale mamy jeszcze jednego brata, trzeciego. Mateusza. Najstarszy. Który jest najstarszy i nigdy nie był związany z rowerem, nigdy nie poczuł zajawy. To były te próby. No i tak zawsze wyglądało. Przydzielek nam Co tu się wydarzyło? To był pierwszy raz. Z backflipem było bardzo ciężko się przełamać. To był najważniejszy trik dla Szymona, jaki musiał zrobić. No to był mój najbardziej wymarzony trik. U mnie to podziałało tak, że musiałem na pałę się zakręcić. I to był mój sposób, żeby się przełamać. Dobrze, pałą wtedy nie walnąłeś. Wybicie. O! O. A tu jakieś pierwsze loty w porębie. Pierwszy lot. Twoje. To mój pierwszy rower. Fotkę Wam zaraz wkleimy mojego pierwszego roweru. To jest Dragstar. Leader Fox Dragstar. Leader Fox 14 cali. To śnieg tam leżał. On jedzie. Kto to nagrywał? O, jest Szymon! O, dzień dobry! I mój cross sign z RS... Nie wiem czy to RST, bo RST był szary, a To to Santora miałeś może jakiegoś Duroka? No to już musiało być pół roku później, albo kilka miesięcy później po tym jak złożyłem mojego crossa signa w zimę 2006-2007. To był Twój pierwszy MTB? Tak. Cross sign czarny. Na Twoich częściach starych. Na Twoim, a może RST, który dziadek pospawał. Nie pospawał, tylko on taką obejmę tam zrobił. Bo te golenie były magnezowe, on tego nie umiał spawać.
Ale taką obejmę na śruby tam zrobił, że to trzymało. Młodszemu bratu podkradał części, bo chciał jeździć. Jak zobaczył moje triki, to mu się włączyła lampka. Zajawa. Ciekawe. O, jest! Zbliżenie! Kurde, jaki sprzęt. Nieźle. A to światełko też chyba z odzysku, z mojego roweru. No tam wszystko było po taniości złożone. Ale No. aż przedni hebel miałem. Przedni hebel był, no. Sign. Fuzzy. Jest Fuzzy. To jest Rama Dangerous Mike. Dwupuła jakaś z przodu bajek i kąt główki jaki pionowy w tym No, rowerze. to był old school niezły. Ale jednak miał amortyzator z tyłu, to już było troszkę później. to już w DH cisnął wtedy grubo. Ale fotka. O, jest! Jakie gorsze! Ten kask jest większy niż ty. O nie! Dobra. Ładnie, ładnie. Tutaj widać mojego Leader Foxa. Jakie tu są perełki. Mega. Ja tego nie widziałem z pół roku tego materiału albo więcej. Aha, Przeleżało to trochę, także... fajnie, że to ogarnąłem. No, to fajnie. O, jak wszedł w bandę. Jest prędkość. O, ale tej hopy tak się bałem, żeby ją przeskoczyć na początku. Dobrze, no ja też. Ona miała taki korzeń na przeciwstoku lądowania i miała dziurę, no to wtedy nie skakaliśmy hop z dziurą. No, Tam jakiś czas temu, z rok temu tam byłem, to jeszcze ta hopa była, no to jak to zobaczyłem, tak z 2 metry przelotu miała, no to, ale to był stres, żeby no, to był zaskoczyć. stresik, no. O, Tu jest mój kolejny rower jakiś. no tu jaka streetowa już. No, miałem Pan Home Bar Spin. Szymek nagrywa. O, ja na BMX-ie. No ale to ciekawe jaki to był przeskok czasu, nie? Bo ty na BMX-ie zacząłeś jeździć Po złamaniu obojczyka Aha. A złamałeś obojczyk na MTB. na MTB. Ale powiedz jak złamałeś ten obojczyk, to było też fajne. No, to była moja pierwsza kontuzja, złamanie obojczyka. W taki sposób, że jeździliśmy sobie koło szkoły w Suszcu i tam była taka kupa żwiru i zaczęliśmy z niej wyskakiwać sobie. No i... Nie zaczęliśmy wyskakiwać. Po prostu uznaj, że z niej wyskoczysz. Ale to już któryś skok był, a może drugi skok albo trzeci. Aha, nie wiem. Bo wiem, że się po prostu mocniej rozpędziłem, żeby bardziej polecieć. I zamiast wyskoczyć z tej kupy żwiru, to się w nią wbiłem przednim kołem. Przelot przez kierownicę, na bark, trach. Słyszałem od razu, że coś tam strzeliło. I na rowerach szybko do domu. A w domu opierdziel od rodziców i do szpitala. No najgorsze było to, że wtedy mieliśmy jechać na dyskotekę na weekend. A to ja nie pamiętam. No, to była niedziela i tam był taki dla młodziaków dyskoteki. Nie? Chciałem tam jechać, potańczyć do tyłu. A tu lipa, trzeba było do szpitala jechać z Szymonem. O, Wow. to był twój głos? No, jaki bany hop. Powiedziałem. Ale to była katownia. To była katownia codziennie, manuale, flat. To już trójka katowana. To ty? Czy ja? Nie wiem, ale pamiętam, że katowaliśmy table bar spin Na hulajnodze w garażu. Kojarzę jak chciałem w garażu przeskoczyć, taki mały próg był w drzwiach, z tego małego garażu do tego właśnie większego. Chciałem przeskoczyć i podskoczyłem i głową o futrynę górną załadowałem. Masakra, na takiej hulajnodze. O, Nasze pierwsze hop. tu jest coś z Editu. No. To są te same rowery. Tak, to jest wtedy, co nagrywaliśmy w ten dzień. No, a jeszcze dopowiem z ciekawostek, ten rolling, ten rozpęd drewniany, który widać, to jest wybicie motocrossowe, które budowałem sam z drewna, bo marzyłem o tym, żeby na motorze z niego latać. Ale później się okazało, że nie mam gdzie, nie ma lądowania. Mogłeś na flat próbować. No. No ale teraz po tylu latach w końcu latasz na FMX-ie.
Jaka truja. No i kaski założyli nawet na głowę. Cyk, Dawid, stylóweczka, zawsze byłeś stylowy. Wow, crank flipa wtedy umiałeś? Nie wiedziałem. No. Wow, jaki no-hand. To było fajne, że na pierwszym stoliku trzeba było idealnie dolecieć, wypompować, żeby na drugim stoliku mieć prędkość, nie? I mi się wydaje, że takie coś automatycznie kształtuje jakąś tam technikę, że trzeba się postarać, nie? Nie ma, że przejedziesz byle jak i tak dolecisz, tylko jednak trzeba wycisnąć z tych przejść, z tych transitionów, żeby dolecieć. Mieć prędkość, no i łapiesz nawyk od razu i zbij. O, to już katownia tej lipa była. No tam ja wtedy nabuzowany złożyłem tego BMX-a po kontuzji z obojczykiem. Przez cały miesiąc jak nie mogłem jeździć, to myślałem o wszystkich trikach, oglądałem filmiki. Ło, no hand no footer. Na takim locie małym? No. Ta hopa miała jakiś metr wysokości, metr przelotu? No. Coś takiego, nie? To już coś starszego. Jaka mgiełka. O, to w gąbki. to już 2009-10. No jak ty już jesteś na białym Dartmurze, to już chyba byłeś w teamie wtedy. W teamie Dartmura? No, to mi się wydaje. No, możliwe. To był pierwszy sponsoring w 2000. Tylko na pierwszej Wienie. Pierwsza Wiena moja to była 2010. To na tym. Wiena Elking. Na białym rowerze. No. Nie, no to wtedy już byliśmy w czołówce Polski i był basen z gąbkami w nowym miejscu, to już jest nasz drugi basen z gąbkami. No tak, bo tam gdzie pierwsze widzieliście stoliki, to zamiast drugiego stolika zrobiliśmy basen z gąbkami. Co też było śmieszne, miałeś stolik i po pierwszym stoliku wskok do basenu. Po pierwszym stoliku trzeba było wycisnąć znowu prędkość, żeby kręcić coś do basenu, ale ten basen nam dał taki progres wtedy, że szok. Ja takiego 30 tailwhip Supermana katowałem. O kurde, co to za triki wjeżdżają. No nie, panie, to już... Ja się Martina z Sodestroma pewnie wtedy naoglądałem. No Martin był naszą dużą inspiracją. Przez wiele lat. No i tymi triczkami potem właśnie rzucałem na Wiena Erking w Austrii 2010. No, to wszystko tam było. Do tej Lewita. Nie, no to już przeskoczyliśmy dużo, bo już te glipy wjeżdżają, wszystko wjeżdża. No ale nie mamy materiałów pośrednio. Tak. Pewnie na pinkbike'u, z pinkbike'a może dałoby się coś tam pobrać, nie? Ale to trzeba było godzinny film zrobić. No, ale przeskoczyliśmy. Na dziurze pewnie w międzyczasie też już jeździliśmy na tym stoliku i tam takiego step-upa zrobiliśmy, który przecinał najazd, przecinał najazd na stolik. Widzisz to wybicie tam? Wow, widzę to wybicie. Bo tam były trails. Tak, no. Były dwie linie. Były wtedy dwie linie, mieliśmy te trzy hopy z wybiciami drewnianymi, a obok było pewnie z 5 hop ziemnych. Ze spine na końcu. Całkiem ziemne, na końcu był spine ziemny, no. Chcieliśmy wtedy być full trails, wszystko z ziemi i klepaliśmy i dbaliśmy sobie o to. O, tu widać line'a. Jest hopa 1, hopa 2. Pyk, 3-6. Nie. No to już tu jest pro. Jaki głośny. 3-6 table. Co? Martina się naoglądał, na pewno. O, tu widać po lewej tego spina. A to chyba Julek był. No, to był Julek. Całe życie traka kawował. Jo, triple bar. Jak tyś to kręcił? Najlepiej. No, chłopaki z Kazury. Warszawskie banany. Żartuję. O, ale będzie skoro. Co to jest? To ty. To ja? No, ta karta.
Aha. No nogi, o nie. Jezu. jak ta trampolina nie wybijała. O, ale lining wszedł. No. Juuu. Korek. Nigdy tego korka nie wiem. O, spajnik. Szpaj. Metr 50. Wysokości. I wtedy się wracało ze szkoły o 14-15 do wieczora pykałem. Czy sam, czy z tobą. Uuu, front flip. Te front flipy miałem, ciężko miałem z front flipami wtedy. Za bardzo w górę się wybijałem, a nie leciałem w ogóle do przodu. No, faktycznie. Ale dzięki temu zajebisty był ten front flip. No dziwny. Triple? Triple, no, 3 chyba. O, Kasia! O, no. Byliśmy pod namiotami z tym, w Austrii, tam gdzie te hopy są i jeziorko. W Linz. W Linz, no właśnie. Austrian King of Death. Tam były mistrzostwa Austrii. To jest mały Martin. I któregoś roku tam wyjaśnialiśmy, nie? Na tych mistrzostwach Austrii. O, jest Wolis, faktycznie. Tu trzeba dźwięk puścić, bo on na pewno skomentował te dziewczyny przed nami jakoś. Nasze odwróciła, to są bobry, wielkie bobry. Idą budować Jaki tamę. Wolis? To bynajmniej, że to są bobry palacze. Ty do nich, A co Kasia nagrywa? na Tamax, które budują tamę. One idą budować tamę nad jezioro, dlatego że jak wejdą do jeziora, to się cała woda wylewa, bo są tak grube. Ja na szczęście jestem chudy, więc nie muszę budować tamy. Dziękuję. Ale zestaw. Czajnik z domu pewnie zarąbaliśmy. Ogień w dupę. I patrz, no zawsze był taki wkurzający. Zawsze taki tak dokuczał. Dlatego byłeś Azekana. Jakie zawody w ogóle. Puszczenie numeru. Te hopy są tam do dzisiaj i zachowało się dużo z tego, tak jak to wyglądało kiedyś. I fajnie się tam jeździ. Kilka lat temu tam byliśmy z ekipą z Bestwiny. Na kilka nocek w namiocie. Ja wtedy chyba się bałem skakać na dużym lajnie i jeździłem tutaj po prawej stronie na małym. No nie wiem jak to było, że wtedy się w ogóle na zmęczenie nie zwracało uwagi. Ja też właśnie nie wiem jak. Nie pamiętam czegoś takiego, żeby coś robić, żeby nie być zmęczonym, czy coś takiego. W ogóle się nie zwracało na to uwagi. No. Jeździło się po prostu cały dzień i tyle, nic. I później zmęczonym jeździłeś, ale to było takie... Nawet nikt nie zwracał uwagi, że zmęczony. Może tego nie pamiętamy, bo w sumie kojarzę, że w Białymstoku... Zejda. No i pięknie. Stary dobry czas. No, my też kiedyś nie umieliśmy jeździć, więc nie poddawajcie się, tatujcie. I później jest coraz przyjemniej na rowerze No. i w powietrzu. Tyle cierpliwości mieliśmy. Masakra. Jakbym miał teraz zacząć, to trzeba było mieć dużo cierpliwości. Nie, bo to Kiedyś też było ciężko. ten progres, stały progres, można powiedzieć codzienny progres praktycznie. Bo codziennie się próbowało czegoś nowego, uczyło się jakiejś małej, nowej rzeczy. No on też tak napędzał i dawał motywację. No tak. A wtedy można było się uczyć małych, nowych rzeczy. Wiem, że mieliśmy takie w ogóle postanowienie, że codziennie musimy się czegoś nauczyć, jednego triku. Na skateparku w Żorach pamiętam, że coś takiego było. Możliwe, że na skateparku, no ale kojarzę taką akcję, że dzień bez progresu to nie był dzień. Dobrze było powspominać stare, dobre czasy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i teraz wiecie, że my też zaczynaliśmy od niczego. Pierwsze wybicia upośledzone sobie budowaliśmy, ale metodą prób i błędów to wszystko jakoś nabierało kształtu. Więc zachęcamy, żebyście też nie tracili cierpliwości i próbowali. No i do przodu. Alleluja i do przodu. Pozdro, do następnego.